Piotrków Trybunalski to jedno z najstarszych miast Polski. Położone w województwie łódzkim, kryje w sobie wiele tajemnic i zabytków, będąc świadkiem ważnych wydarzeń w historii kraju. Historia miasta sięga X wieku, kiedy to powstał tu gród obronny, a w XII wieku zbudowano pierwszy kościół. Legenda przypisuje założenie miasta żyjącemu w pierwszej połowie XII wieku potężnemu możnowładcy polskiemu Piotrowi Duninowi, zwanemu Włostowicem, który pokutując za czyn nierycerski miał w Polsce wybudować 77 kościołów, w tym najstarszy kościół w Piotrkowie pod wezwaniem świętego Jakuba. To od jego imienia ma pochodzić patronimiczna nazwa miasta, której drugi człon, Trybunalski, został nadany w czasach nowożytnych dla upamiętnienia Trybunału Koronnego, najwyższego sądu dawnej Rzeczypospolitej, mającego tutaj swoją siedzibę przez 214 lat, poczynając od 1578 roku, aż do katastrofy państwa polskiego u schyłku XVIII wieku. Piotrków jest kolebką polskiego parlamentaryzmu. Zanim Zygmunt III Waza przeniósł siedzibę królewską z Krakowa do Warszawy, w Piotrkowie zbierał się Sejm. Tutaj wybierano królów. Sąd trybunalski obradował w nieistniejącym już dziś ratuszu. Prawa miejskie Piotrków otrzymał w 1295 roku, co czyni go jednym z najstarszych miast w Polsce. Położony poza obrębem Starego Miasta klasztor ojców Bernardynów został wzniesiony w XVII wieku z fundacji rodu Starczewskich na tzw. Łysej Górce. W trakcie potopu szwedzkiego klasztor ten obrabowały i poważnie uszkodziły wojska Karola Gustawa. Warto zobaczyć tu kościół pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej i Świętego Krzyża z XVII wieku, a także barokową bramę wejściową z kutą kratą, prowadzącą na przykościelny cmentarz. Kościół jest sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej, koronowanej przez papieża Jana Pawła II. Kamienica nazywana Złoty Róg to gmach narożny przy placu Kościuszki w Piotrkowie Trybunalskim. Budynek zna cała Polska z kultowego filmu Wabank Juliusza Machulskiego. To tu umieszczono bank Kramera, okradziony przez kasiarza Kwinto. Ulica Sieradzka biegnie od rynku trybunalskiego do placu Tadeusza Kościuszki w Piotrkowie. Należy ona do najstarszych w mieście i jest częścią układu urbanistycznego Starego Miasta, który ukształtował się w XIII oraz XIV wieku. Niegdyś prowadziła do jednej z 4 bram miejskich.
Ulica Sieradzka pojawiła się między innymi w takich filmach jak Życie raz jeszcze, Święta wojna czy Wabank. Jest ona wraz z całym układem urbanistycznym Starego Miasta wpisana do rejestru zabytków. Kościół Świętego Jacka i Świętej Doroty w Piotrkowie Trybunalskim to dawny kościół i klasztor dominikanów, który został zbudowany w stylu gotyckim w XIV wieku. Przeszedł wiele zmian, w tym przebudowę, kiedy to dodano nawy boczne i kaplice Matki Bożej Różańcowej. Piotrkowskie zaułki, przeszłość w murach trwa. Historia w powietrzu, w sercu miasta gra. Spacerem po bruku odkrywam co dnia zabytki Piotrkowa, magia w nich się skrywa. Synagoga milczy, w niej czas się zatrzymał. Echo modlitw w ścianach wieki tu przetrzymał. Kościół farny wznosi się dumnie ku niebu. Przypomina, że wiara zawsze była w potrzegu. Piotrkowskie zaułki, przeszłość w murach trwa. Historia w powietrzu, w sercu miasta gra. Spacerem po bruku odkrywam co dnia zabytki Piotrkowa, magia w nich się skrywa. Rynek pełen ludzi, dawniej i dziś. Każda cegła pamięta, każdy drobny rys. Opowieści w murach, które chcą się tkać. W Piotrkowie Trybunalskim, gdzie czas chce trwać. Piotrkowskie zaułki, przeszłość w murach trwa. Historia w powietrzu, w sercu miasta gra. Spacerem po bruku odkrywam co dnia zabytki Piotrkowa, magia w nich się skrywa. Rynek pełen ludzi, dawniej i dziś. Każda cegła pamięta, każdy drobny rys. Opowieści w murach, które chcą się tkać. W Piotrkowie Trybunalskim, gdzie czas chce trwać. Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim jest jednym z najbardziej malowniczych i historycznie bogatych miejsc w sercu Polski. Jego urokliwe, wąskie uliczki i zabytkowe budowle przenoszą w czasie, oferując unikalną podróż przez bogatą historię miasta. Spacerując po Starym Mieście, można poczuć ducha przeszłości i odkryć sekrety, które Piotrków skrywał przez wieki. Piotrkowskie Stare Miasto to jeden z najciekawszych w Polsce środkowej zespołów dawnej zabudowy miejskiej, z centralnie położonym rynkiem i przylegającymi doń ulicami oraz około 100 zabytkowymi budowlami z różnych okresów historii miasta. Zachowany do dziś staromiejski układ urbanistyczny sięga drugiej połowy XVIII wieku, choć współcześnie istniejąca zabudowa jest znacznie późniejsza.
Kamienice Starego Miasta, należące niegdyś do kupców, posiadają częściowo zachowane sklepienia kolebkowe, ślady podcieni arkadowych, nierzadko rozległe piwnice oraz belkowane stropy. Dziś w elewacjach budynków piotrkowskiej Starówki przeważa wystrój klasycystyczny lub nawiązujący do klasycyzmu. Kościół jezuitów pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego w Piotrkowie to jednocześnie sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej, patronki polskich parlamentarzystów, które jest miejscem modlitwy za sprawujących władzę. Przedmiotem kultu jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia, zwanej też Trybunalską. W Piotrkowie Trybunalskim prawie 500 lat temu obraz ten odgrywał bardzo ważną rolę. Modlili się przed nim monarchowie, posłowie i senatorowie. Sanktuarium to najcenniejszy pod względem artystycznym zabytek architektoniczny Piotrkowa. Harmonijnie łączy cechy baroku i rokoka, architekturę z barokową i rokokową rzeźbą, malarstwem i wyposażeniem wnętrza. Bazylika mniejsza pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim została wzniesiona w stylu gotyckim jako budowla jednonawowa z prezbiterium i olbrzymią wieżą.
W 1467 roku dobudowano jedną kaplicę, a 200 lat później drugą. Piotrkowska Fara jest budowlą oszkarpowaną, z węższym i niższym prezbiterium, zamkniętym wielobocznie. Od strony zachodniej do fasady świątyni przylega potężna, siedmiokondygnacyjna wieża nakryta barokowym hełmem, ze strzelnicami, ostrołukowymi i półkolistymi oknami oraz kruchtą w przyziemiu. W tym kościele odbywały się obrady sejmów i trybunałów koronnych, zawsze rozpoczynające się uroczystym nabożeństwem. W piotrkowskiej Farze w XV i XVI wieku odbywały się również synody. Zamek Królewski to budynek wzniesiony dla Zygmunta Starego przez muratora królewskiego Benedykta Sandomierzanina. W początkowym okresie istnienia budowli używano określeń wieża lub zamek. Z czasem, w wyniku licznych analiz naukowych i historycznych, zaczęto używać nazw pałac i pałac wieżowy. Miała to być przede wszystkim rezydencja królewska na czas odbywania w Piotrkowie sejmów. Budowę gmachu rozpoczęto w roku 1512, zakończono ją zaś 7 lat później. Zamek uszkodzony podczas II wojny światowej. Odbudowano, przywracając mu cechy renesansowe. Odtworzono wówczas ostatnią kondygnację. Nie zdecydowano się jednak na rekonstrukcję wcześniej istniejącej attyki. Obecnie w budynku mieści się Piotrkowskie Muzeum. Wielka synagoga została wybudowana w latach 1791–1790. Powstała budowla murowana, imponująca, chluba żydowskiej społeczności Piotrkowa. Stanęła w ówczesnej wielkiej wsi, zwanej też żydowskim miastem, na wschód od Zamku Królewskiego. Wielka synagoga służyła Żydom do II wojny światowej. W XXI wieku była siedzibą biblioteki, a obecnie jest tu archiwum państwowe. Wielka synagoga jest jedną z najlepiej zachowanych synagog w Polsce, cenną ze względu na swoją unikatową architekturę. Gmach utrzymany jest w konwencji klasycystycznej i neogotyckiej. Ciekawy budynek jest charakterystycznym elementem miejskiego krajobrazu.